Cześć, witam wszystkich, ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam taki sweterek, jak widzicie na zdjęciach. Jest dosyć nietypowy, ponieważ tym razem zaprezentuję Wam taki dosyć wyraźny wzór. Jak widzicie, jest to wzór takich warkoczy, spirali. Dosłownie jest to cable stitch, czyli ścieg kablowy. Wydaje mi się, że chodziło tutaj o poskręcane kable w otoczce. Być może o to chodziło w tym ściegu, natomiast mi się bardziej kojarzy z taką spiralą, z takim półwarkoczem, można powiedzieć, z kłosem. Ja oczywiście bardzo chciałam mieć taki sweter w mojej kolekcji, już dosyć pokaźnej tych swetrów, więc postanowiłam zrobić go na szydełku. Jeśli Wam się podoba taki sweterek, to ja oczywiście krok po kroku wszystko Wam powiem, jak go zrobić. Pomimo, że wygląda na trudny, wcale taki nie jest, ponieważ tak naprawdę przerabiamy tylko dwa rzędy, dwa ściegi, czyli tak naprawdę rząd prawy jest inny od rzędu lewego i dzięki temu tutaj powstaje nam dosłownie taki ścieg. Dodatkowo ja urozmaiciłam sobie sweterek z ściągaczem. Oczywiście Wy możecie dowolnie modyfikować, nie musicie wcale robić takich ściągaczy jak ja. Sweterek o tyle jest też fajny, że ja postanowiłam go zrobić w dwóch częściach, dosłownie w dwóch panelach. Mamy taki sam panel przedni, jak i tylni, dokładnie taki sam, nic się nie zmienia, więc powtarzamy to samo, co robiliśmy za pierwszym razem, drugi raz. Zrobiłam sobie delikatne podcięcie pod dekolt. Ja lubię takie dekolty łódkowe, ponieważ wtedy mniej wystaje na przykład, nie wiem, jakichś topów czy podkoszulek pod spodem, więc ja to lubię. Natomiast postanowiłam go również przerobić łącznie z rękawami, żeby właśnie już nie było tutaj tego szwu. Ja dosyć często nie lubię takich szwów, więc staram się przerabiać razem i razem ze ściągaczem. Więc słuchajcie, my tak naprawdę tworzymy jeden panel w całości. Mamy gotowy panel, łącznie nawet ze ściągaczem na dole, który jako jedyny robimy sobie na samym końcu, czyli po zrobieniu całego panelu, ale też osobno dla każdego panelu. Ja Wam za chwilkę pokażę, jak ten panel dokładnie wygląda. Więc po zrobieniu dwóch paneli my jesteśmy praktycznie gotowi do zszycia sweterka. Nie musimy się już o nic martwić. I słuchajcie, tak jak powiedziałam, ja Wam wszystko pokażę, powiem, Wy możecie też również dowolnie sobie go zmodyfikować. Ja na rękawach nie powtórzyłam już tego wzoru, żeby nie był taki ciężki i ja też nie lubię, jak na rękawach mam za grubo. Modyfikacja może również polegać na tym, że wcale nie musicie mieć tak blisko siebie, powiedzmy, tych spiralek, tych warkoczy, możecie je troszeczkę oddalać. Od Was zależy, jak sobie go zaplanujecie. Ja mówię, na czym będzie polegało właśnie rozplanowanie tych oczek, ile ich nabrać, żeby odpowiednio rozłożyć sobie wzorek. Jeśli raz chodzi o włóczkę, no to tak, ja użyłam włóczki, która się nazywa Concept by Katia Cotton Cashmere, kolor 52. Jest to troszeczkę włóczka droższa, ponieważ w składzie ma 10% kaszmiru i 90% bawełny. Ale tak szczerze powiedziawszy, nie do końca ten kaszmir tak widać. No jest może troszeczkę bardziej miękka ta włóczka, ale jakby mi ktoś nie powiedział, to bym się nie zorientowała. Jest to włóczka, którą ja dosyć też długo zbierałam. Ja czasami tak mam, że jak są jakieś droższe włóczki, to nie kupuję całej partii, tylko co jakiś czas. I wyobraźcie sobie, że pewnie jest tak mało popularna, że udawało mi się cały czas zdobywać włóczkę z tej samej partii. O, odpadło mi słowo. Ale nie trzeba przerabiać kompletnie tą włóczką. Ja tak naprawdę Wam zostawię informację, ile zużyłam, bo tu mi weszło aż chyba 11 takich kuleczek, a tu są motki 50-gramowe, więc sweterek miał tam chyba coś około 530 gramów. Ja tą informację zostawię Wam w opisie na dole, natomiast oczywiście Wy możecie używać tak samo różnych dowolnych włóczek bawełnianych, na przykład Drops Safran. To jest bardzo podobna gramatura, ponieważ my tutaj mamy w 50 gramach 155 metrów. Safran w 50 gramach ma 160 metrów, Yarn Art Ideal w 50 gramach 170. No tutaj Alizabella jest dosyć chyba najcieńszą, bo w 100 gramach, akurat to są motki 100 gramowe, mamy 360 metrów. To są takie zamienniki bawełny, jeśli chcielibyście na przykład zrobić bawełniane. Natomiast całkiem
wydaje mi się rozsądne również zrobić sobie taki sweterek na zimę z takimi właśnie warkoczami z wełny. Jeżeli macie jakąś ulubioną włóczkę wełnianą, na przykład, nie wiem co Wam mogę polecić, w zależności co lubicie, czy jakąś merino, czy jakąś alpakę, byleby ta włóczka nie była za gruba, tak jak widzieliście mniej więcej w granicach 50 gramów od 155 do 170 gramów, ponieważ jeżeli zrobicie za grubą, to tutaj te reliefy, które mamy, będą o wiele grubsze, mogą Wam przeszkadzać, mogą Wam nieładnie wychodzić, mogą się źle zaciągać, więc ja doradzam po prostu wybierać bardziej taką włóczkę na szydełko około od 2,5 do 3 mm. I właśnie jeśli chodzi o szydełko, to ja przerobiłam sobie szydełkiem 2,75 mm. Tam zalecano było około 2,5, ja sobie wzięłam troszeczkę większe. Wy oczywiście dostosujcie szydełko do włóczki, którą sobie wybierzecie. Ja tylko właśnie, tak jak mówię, polecam zrobić to sobie taką cieńszą włóczką, ponieważ już grubości nadają nam te warkocze, więc nie chcemy, żeby było za grubo, to wybieramy sobie taką troszeczkę cieńszą włóczkę. Więc tak, mam nadzieję, że pomysł na taki sweter Wam się spodoba, bo jest to coś nietypowego, co jeszcze u mnie nie było na kanale. Przyznam szczerze, że tam chodzi mi po głowie taki cardigan zrobić. A jeśli chcielibyście taki filmik, to dajcie znać, czy wchodzi w grę taki cardigan z takim wzorem, czy się w ogóle Wam podobają takie wzory. Czy lubicie właśnie bardziej stonowane sweterki, czy czasami zaszaleć z jakimś wzorzystym sweterkiem. Ja oczywiście Wam wszystko pokazuję, także mam nadzieję, że jesteście gotowi i przerobicie sobie ze mną sweterek. Dajcie znać w komentarzu, a ja Wam zapraszam już na ciąg dalszy. I tak będzie wyglądał nasz pierwszy panel. Drugi będzie dokładnie taki sam, czyli my mamy praktycznie panel gotowy do zszycia razem z drugim. Już wszystkie ściągacze zrobione, więc na sam koniec pozostanie już tylko zszycie ze sobą dwóch paneli. Jeśli chodzi, słuchajcie, o wzorek, to zaczynamy sobie tutaj od dołu, czyli od tego tutaj łańcuszka. Robimy najpierw tą część, zatrzymujemy się w miejscu, gdzie będziemy dodawać łańcuszek na pachę. Robimy od razu rękawek ze ściągaczem. Cały czas tutaj zarówno jedna, jak i druga strona. I na samym końcu ja robię sobie taki delikatny tutaj podkrój, żeby mi na szyjce nie przeszkadzało. I robię to na dwóch panelach, więc automatycznie te wcięcie się powiększy i wtedy nie będzie mi nigdzie nic przeszkadzało. Na samym jeszcze końcu później dorabiam sobie ten ściągacz, jak już panel jest gotowy, też bardzo prosto, więc wszystko Wam oczywiście pokażę. Natomiast jeśli chodzi o nabranie liczby oczek, jest tutaj bardzo ważna liczba oczek, ponieważ ten wzór składa się z takich segmentów. Jak zobaczycie, jest taki właśnie warkocz plus nasza część bez warkoczy. I ta część tutaj zajmuje mi 10 oczek, czyli jak zobaczycie, zaczynając od tej strony. Mam tutaj 10, 20, 30, 40, 50, czyli liczba oczek to musi być wielokrotność liczby 10 i na samym końcu zostaje nam piąteczka, ponieważ musimy mieć oczywiście dwa końce takie same, czyli planując nasz sweterek musimy zaplanować wielokrotność liczby 10 plus 5. Tu jest moja ostatnia piąteczka. Nie liczę oczka brzegowego, to będzie takie dodatkowe jedno oczko, ponieważ ja zawsze je robię, czyli tak naprawdę plus 6. Ja nabrałam sobie, zrobiłam sobie 10 takich tutaj warkoczyków, jak tutaj widzicie, więc mam liczbę 100 tutaj do tego momentu, plus 5 na końcu, 105 i jedno oczko brzegowe, czyli 106. Czyli mam nabrane w sumie 106 oczek i tutaj szerokość, jaką uzyskałam, to jest około 50 cm. Pamiętajcie, że musicie po prostu rozplanować tak, żeby się zmieścił jeden segment. Ja Wam później jeszcze powiem, że tak naprawdę nie musi być to liczba wielokrotności 10. Może być większa, może być mniejsza, bo to wszystko zależy od tego, jak chcecie odsunąć od siebie te warkoczyki. Ja postanowiłam, że właśnie w tej przerwie będzie 5, ale jeżeli chcecie więcej, na przykład bez tutaj jednego, może być 10, wtedy wielokrotnością jest tutaj ta piątka, bo tutaj ten wzór zajmuje mi 5 oczek, plus to, co sobie wymyślicie tutaj, czyli na przykład jeżeli wymyślicie, że będzie 10, to będzie 5 plus 10, czyli wielokrotnością wtedy jest 15. Możecie tak naprawdę sobie właśnie zmieniać ten wzór i robić pod siebie, natomiast pamiętajcie, że to musi być liczba taka, która da nam pełne takie segmenty, plus na końcu
to, co zaczynaliśmy właśnie tutaj, tak? Czyli to się musi ze sobą zgadzać. Ja oczywiście pokażę Wam na próbce, ponieważ już tą drugą część mam też przerobioną. Ona tak wygląda. Mam do momentu, gdzie będę robiła rękawki, czyli zobaczcie, jest bez ściągacza, jest sam dół i przerabiamy sobie po prostu do tego momentu rzędy. Czyli tak, ja pokazuję Wam na próbeczce, więc żeby było szybciej, nabiorę 25 oczek, będą wtedy dwa segmenty, raz, dwa, czyli tak zaczynające się tutaj raz i dwa i oczywiście segment kończący 5, czyli nabiorę 25 oczek. Wy również przeróbcie sobie właśnie taką próbkę z mniejszej ilości oczek, żeby zobaczyć, ile centymetrów zajmuje Wam taka próbka i ile ostatecznie tych oczek trzeba nabrać. Czyli tak, robimy sobie pętelkę podstawową. Oczywiście potrzebne Wam będą dwa znaczniki, żeby znaczyć sobie krawędzie i nabieram 25 oczek, czyli mam raz, dwa, trzy. Mam nabrane 25. 25 to jest oczko, które są potrzebne do mojego wzoru i ja zawsze dodatkowe oczko nie wliczam, ale pamiętajcie, że jeszcze na końcu robimy oczko brzegowe, czyli dla mnie 26, który po prostu pomijam, jest tylko brzegiem. I teraz odwracam sobie robótkę i w drugie oczko od łańcuszka, czyli tą tylną pętelkę, przerabiamy sobie zwykłe półsłupki, czyli wbijamy się tutaj w środeczek, od tej strony, żeby było widać ładny łańcuszek i przerabiamy półsłupki. Oczywiście trzeba sobie zaznaczyć tutaj oczko ostatnie albo pierwsze i przerobić sobie do końca zwykłe półsłupki. Ja półsłupki przerabiam w taki sposób, że przebijam się tutaj i pobieram nitkę, wbijając szydełko od dołu. Wtedy te półsłupki mają kształt litery V. Jeśli robicie półsłupki, że pobijacie się tutaj w ten sposób i szydełko jest na górze i pobieracie, pamiętajcie, że będzie to miało znaczenie we wzorze, ponieważ wtedy tworzą się nam takie iksiki. A dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi, to pewnie jest to jasne, natomiast dla tych, którzy jeszcze nie, to pamiętajcie, że ja po prostu będę pobierała tak, w taki sposób, że szydełko jest na dole i w ten sposób pobieram sobie włóczkę. Żeby sobie stworzyć ten wzorek, musimy sobie przygotować po prostu pierwsze 3 rzędy, więc na razie nie tworzymy tutaj nic nowego, oprócz zwykłego łańcuszka z półsłupków i to przerabiamy sobie do końca. I jeszcze mi tutaj zostało ostatnie oczko, czyli w tym momencie powinnam mieć już 25 oczek. To jest ważne, żeby Wam się po prostu liczba zgadzała. Oczko do góry, w zasadzie 2 oczka do góry, odwracam robótkę i teraz w pierwszym tutaj tym oczku, tutaj przerabiamy sobie słupek. Ja te 2 oczka nie traktuję jako słupek, po prostu przerabiam jeszcze raz to tutaj oczko, które oprócz tych 2, czyli tak, robię narzut, wbijam się w całe oczko i robimy sobie słupek. Raz i 2. I oczywiście tutaj też znaczymy sobie to początkowe oczko, czyli to jest mój pierwszy słupek. I znowu przerabiamy sobie do końca tutaj słupaczki, czyli narzut, wbijam się, przekładam przez 2 i przez 2. Mam nadzieję, że wiecie, jak robić słupki, więc nie chcę tutaj uczyć tych wzorów, ale myślę, że z tego, co pokazuję, to też się tutaj łatwo wyznać, jak te słupki wyglądają. I będzie nasz drugi rządek, więc jeszcze tutaj nie tworzymy żadnego wzorku. Musimy do końca przerobić te słupaczki. Czyli do końca. I już prawie przerobiłam słupki. Oczywiście tutaj mam jeszcze ostatnie oczko. I również przerabiam sobie słupek. Robię oczko do góry, odwracam robótkę. I to będzie nasz ostatni rząd przygotowujący do naszego wzoru. I tutaj przerabiamy nasze półsłupki, czyli wbijamy się w pierwsze oczko od razu. Znaczymy sobie początkowe. I ostatni raz tutaj, zanim zaczniemy wzorek, przerabiamy sobie zwykłe półsłupki w całe oczko. Wbijamy się. Za każdym razem wbijamy się tutaj całe oczko. I ja dojdę sobie już do końca.
I jeszcze mam tutaj ostatnie oczko do przerobienia. I tutaj robię półsłupek. Teraz robię jedno oczko do góry. Byłby to rząd i to będzie rząd, w którym będziemy robić już wzorek ze słupków, ale ja zmieniam sobie tutaj pierwsze oczko, ponieważ w pierwszym momencie, jak zaczęłam przerabiać zwykłe słupki, to miałam bardzo szeroki tutaj brzeg. On się tak strasznie zaczął rozszerzać. To jest mój pierwszy właśnie panel. Natomiast przy drugim panelu już zauważyłam, że lepiej będzie, jak będziemy sobie zaczynać od nie słupka, tylko wyjątkowo od półsłupka. Czyli zobaczcie, ja zrobiłam sobie jedno oczko łańcuszko i wyjątkowo na tym brzegu robię narzut i przerabiam tylko półsłupek nawijany, czyli półsłupek z narzutem. Pomimo że cały ściek, cały rząd jest tak naprawdę słupków, te pierwsze oczko i ostatnie będę robiła półsłupek nawijany. Dzięki temu ta krawędź się tak nie będzie marszczyła. Akurat u mnie, nie wiem czy u Was też to będzie, w zależności pewnie z jakiej włóczki robicie, ale no, u mnie to tak wyszło, że troszeczkę się te krawędzie rozszerzyły, więc w drugim panelu postanowiłam, że przerobię za każdym razem, kiedy jestem w rzędzie, w którym robimy słupki. To oczywiście za chwilę Wam się to wszystko, ta wiedza ugruntuje i będziecie wiedzieć, o co chodzi, ale rząd, w którym są słupki, na początku i na końcu robię półsłupek z narzutem. Zobaczcie, czyli zaczęłam sobie ten półsłupek, następnie przerabiam jeszcze 4 słupki, czyli zgodnie z naszym wzorem mamy tutaj mamy mieć tą część, czyli tutaj wchodzi w skład 5 słupków, to jest mój pierwszy, czyli mamy raz, 2, 3, 4 i 5. Nasz brzeg. Następnie odliczamy sobie tutaj 5 słupków z tej strony, żeby w 6 zrobić pierwszy wzorek. Czyli tak, patrzymy sobie tutaj na tą część, na ten rządek, w którym mieliśmy słupki. Tutaj zaczynałam od 2 oczek łańcuszka, więc nie jest to słupek, tylko tu jest mój pierwszy słupek. Tu wyjątkowo jest właśnie dosyć, trzeba popatrzeć na oczko, zobaczcie, że były tutaj 2 wbicia, było 2 oczka łańcuszka i słupek, więc zaczynam liczyć od tego słupka. Czyli mam tak, raz, 2, 3, 4, 5 i to by się zgadzało, bo jest nad tym 5, czyli on musi iść tak naprawdę w linii równej i to jest mój 6 słupek. Ja sobie tutaj przytrzymam kciukiem, żebym wiedziała, który to jest i będziemy robić teraz słupek podwójny, reliefowy, czyli tak, 2 razy robię narzut, to jest ważne, musimy mieć tutaj 2 narzuty, wbijam się w ten 6 słupek w taki sposób, żeby go sobie zgarnąć na szydełko, zobaczcie, on tutaj jest przebity jakby od przodu, tutaj przekładam przez niego pierwszą włóczkę, mam 4 pętelki i teraz będę robiła co 2 pętelki, czyli tak, raz, znowu mam 3 pętelki, znowu co 2, 2, mam 2 pętelki i 3. Zobaczcie, to musi być na 3 razy po prostu nawinięcie, tak, żeby zrównać się tutaj poziomem. Ja zaraz Wam oczywiście dalej pokażę, jak będzie wyglądało. Przerobimy kilka takich rzędów, więc spokojnie. Czyli mamy 6. Następnie znowu robimy 2 narzuty, czyli 2 razy owijamy. Jeszcze raz. 2 razy. Tym razem pomijamy ten słupek następny, pomijamy go, wbijamy się dopiero w ten słupek. Zobaczcie, tego pomijam, wbijam się w ten i robię dokładnie to samo, co wcześniej, czyli mam 4 pętelki. Pobieram sobie włóczkę, robię przez 2, mam 3 pętelki, pobieram, robię przez 2, mam 2 pętelki, pobieram przez całość, czyli jakby na 3 razy. I jeszcze raz, 2 razy narzut, przerabiam kolejny słupek, ten tutaj, czyli przekładam przez niego, przez 2 i przez 2. I teraz jeszcze raz robię 2 razy owijam, wracam się do tego tutaj słupka, który pominęliśmy, to trzeba sobie tak wygimnastykować rękę, wrócić się, przełożyć również przez niego włóczkę i znowu wykonać ten sam zabieg, czyli przez 2 i przez 2. I robimy 2 narzuty. I teraz patrzcie, przerobiliśmy tak naprawdę 3 słupki. Raz, 2, 3. Ten jest tutaj taki zaciągnięty, więc
w czwartym, tak naprawdę w piątym, nie licząc już tego, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przerabiamy taki zwykły słupek. Reliefowy, podwójny. Przez 2 i przez 2. To jest właśnie ten segment, w którym Wam mówiłam, że zajmuje nam 5 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5. 2 to są brzegi, a 3 będziemy tak sobie na zamianę robić, żeby się one tak ładnie właśnie skręcały. Tak jak tutaj widzicie, teraz może będzie to bardziej widać. Mamy taki słupek, który idzie reliefowy, podwójny z jednej strony, z drugiej strony otacza właśnie nam taką tą spiralkę. I teraz pomiędzy będą zwykłe słupki, czyli takie. Żeby się nie pomylić, zobaczcie, jak patrzycie na ten wzorek, to zaraz tutaj za tym słupkiem jest już oczko. To oczko tutaj. Ale gdy odwrócicie sobie jeszcze tutaj robótkę i gdy na przykład nie wiecie, który to jest słupek, możecie policzyć sobie tutaj te oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak naprawdę w środku musi być zawsze 5. Czyli my wiemy, że w szóstym oczku, tutaj od tej strony, robimy sobie zwykły słupek. To tak naprawdę widać, bo zobaczcie, jak sobie przyłożycie robótkę, to widać, że następnym oczkiem do przerobienia jest właśnie tutaj. Ale gdybyście mieli wątpliwości, czy na przykład Wam się w ten sposób przestrzygiał słupek i zaczniecie robić w tym, to przeliczcie, który to jest szósty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szósty jest właśnie tutaj. Wbijamy się w szóstym. Musimy pominąć sobie te 5 oczek, żeby nam nic się tutaj nie dodawało oczek, ani nie skracało. Wtedy wiemy, że wzór jest prawidłowo zrobiony. I tutaj w kolejnych 5 oczkach przerabiamy zwykłe słupki, czyli z jednym narzutem. Jeden narzut i 5 słupków. 3, 4. Ten pierwszy rządek jest troszeczkę taki inny, ale później zobaczycie, że każdy kolejny, który będziecie robić, będzie taki sam i nie będziecie musieli wyszukiwać dokładnie tych słupków, bo już będzie je widać i będzie się naprawdę przyjemnie pracowało. Ta część tutaj, po zakończeniu tej części, wydaje mi się, że to była najtrudniejsza część, później już będzie coraz łatwiej, więc spokojnie przerobimy sobie to zaraz jeszcze raz. I zobaczcie, i teraz mamy tą część płaską, więc robimy kolejną spiralkę i znowu tutaj patrzymy sobie na 5 słupków wolnych od tej strony, czyli mamy tak raz, dwa, trzy, cztery, 5. Wyciągamy ten szósty, tak? Czyli 5 musi zostać. Zawsze tutaj w tym rzędzie zostaje 5. Ja sobie przytrzymam tutaj, że mam ten szósty. Robię znowu 2 narzuty na szydełko. Wbijam się tak, żeby go sobie tutaj przełożyć dosłownie na szydełku. Przekładam włóczkę i cały czas przekładam przez 2, czyli przeciągam raz, przeciągam 2 i przeciągam 3. Robię kolejny wzorek i znowu raz, 2. Pamiętacie, że tutaj w tym wzorze pomijaliśmy ten pierwszy słupek, więc zawsze go tutaj pomijamy i dopiero robimy od następnego, czyli tutaj. Raz, 2 i 3. I znowu 2 narzuty. Teraz robimy ten kolejny. Raz, 2 i 3 i po zrobieniu tych 2 wracamy sobie do tego samotnego tutaj słupaczka. Dzięki temu będziemy mieć właśnie taką spiralkę. 2 i 3 i pamiętamy, żeby zamknąć naszą spiralę, czyli zaraz za tymi 3 słupeczkami zrobić taki pojedynczy relief podwójnym słupkiem reliefowym. I zobaczcie, znowu odliczamy. Raz, 2, 3, 4, 5, czyli wbijam się w szóstym. Tak naprawdę go tutaj widać, jeżeli robótka idzie równo. I przerabiamy z jednym narzutem zwykły słupek. I jeżeli macie dobrze dobraną liczbę oczek, na samym końcu również powinno mi zostać 5. 2, 3, no i u mnie się tutaj wszystko zgadza. 4 i jest 5. Warto sobie znaczyć te brzegi, bo wtedy wiemy, że tutaj jest nasze ostatnie oczko. I słuchajcie, przeszliśmy przez chyba ten najtrudniejszy etap, żeby sobie dobrze rozłożyć właśnie wzór i dobrze wbić się w szydełko. Jeśli Wam się zgadza, to przechodzimy do następnego, do lewej strony. Lewa strona wygląda właśnie tak śmiesznie. Ona ma tutaj taki wzorek, gdzie właśnie widać te 5 oczek tutaj, ale na lewej stronie o tyle jest fajnie, że przerabiamy zawsze tylko zwykłymi półsłupkami, czyli od razu po zrobieniu oczka tutaj brzegowego, czyli jednego do góry, odwracam robótkę i w pierwsze oczko tutaj od razu wbijam się i przerabiam sobie słupek.
Rząd lewy, banalny, robimy zwykłe, to znaczy półsłupki, zwykłe półsłupki, czyli do końca bijamy się dosłownie w te oczka, które poprzednio robiliśmy, cały rządek zwykłych półsłupków. Tylko trzeba sobie po prostu tutaj w tych miejscach powybierać te oczka, dobrze się powbijać, żeby to ładnie wyglądało. Czyli tworząc sweterek zawsze zaczynamy tak samo, a robimy pierwsze początkowe 3 rzędy. Zaczynamy od półsłupków, później drugi rząd słupki i znowu trzeci półsłupki. W czwartym rzędzie już tworzymy ten wzór, który właśnie przed chwilą Wam pokazałam. Piąty, czyli tutaj jestem akurat właśnie na lewej stronie, przerabiam zawsze do końca półsłupkami. Tu jest akurat proste. I ostatni półsłupek. Zobaczcie. I teraz oczko do góry. To, co Wam mówiłam tutaj na początku, żeby krawędź mi się nie zawijała, robię tutaj w tym oczku po prostu półsłupek. Czyli w pierwszym oczku robię półsłupek. Wtedy krawędź idzie równo. Jeśli Wy macie inną włóczkę, możecie oczywiście zacząć od, tak jak ja tutaj na początku, od 2 oczek i półsłupka. Są też inne metody i słupka. Jest metoda, gdzie się robi taką końcówkę troszeczkę inaczej. Mogę Wam też pokazać, ale u mnie to też nie zdawało egzaminu. Czyli na przykład, kiedy wbiliśmy i zrobiliśmy sobie zwykły półsłupek, można jeszcze raz zahaczyć szydełko tutaj o tą pętelkę i przerobić taki słupek. Ale u mnie też ta krawędź się zawijała, więc akurat w tym wzorze wykorzystuję taką metodę. Wynika to pewnie z tego, że jest tutaj ta część, która nam ciągnie tą robótkę i dlatego te krawędzie są wtedy takie nierówne. Natomiast ja jak przerobię sobie właśnie tutaj półsłupek, wtedy ta krawędź idzie prosto. Ok, musicie po prostu zbadać, co u Was będzie lepiej. To jest mój pierwszy, powiedzmy, słupek, wiecie o co chodzi, pierwsza część wzoru. Tutaj również mamy do przerobienia znowu 5, czyli do tego momentu przerabiamy słupki. Czyli mam tak, raz, 2. Zawsze musicie zacząć i skończyć na 5. 4. I ostatni 5. I co? I słuchajcie, powtarzamy wzór, tylko że teraz już będzie o wiele prościej, bo będziemy cały czas robić już tak samo w każdych kolejnych wzorach. Czyli tak, robimy sobie tutaj najpierw ten słupek, czyli owijamy 2 razy. I przekładamy luźno szydełko przez ten cały tutaj słupek. Jest dosyć duża dziurka, więc łatwo tutaj go rozpoznać. Po przełożeniu znowu przez 2, narzut przez 2, narzut przez 2. Ta część różni się tylko tym, że my musimy robić słupki podwójne, reliefowe. Czyli musimy sobie 2 razy robić narzut. Pamiętajcie o tym, bo inaczej jeżeli zrobicie tylko raz, to Wam się bardzo będzie ściaśniał ten wzór i nie będzie szedł równo, czyli raz, 2. I pamiętacie, że zawsze omijaliśmy tutaj jeden słupek, tak jak było tutaj. Teraz nie musicie pamiętać o tym omijaniu, tylko tak naprawdę zawsze będziemy ciągnąć słupek od tutaj tego środka, tak? Czyli omijając jeden, to będzie zawsze tak naprawdę ten środkowy słupek tutaj. Czyli my musimy się tutaj przebić, zahaczyć go, przeciągnąć i też zrobić sobie na 2 razy. Raz, na 3 razy, tak? 2 narzuty na 3 razy. I teraz, tak jak tam było w poprzednim, robiliśmy kolejne. Oczywiście my robimy cały czas tak samo, ale zobaczcie, że to jest tak naprawdę ciągnięty słupek z tego wzoru, ale to nie ma znaczenia. Sugerujcie się tylko tym, że robimy środkowy, następny, czyli on tutaj sobie jest taki luźny. I zgodnie z tym, co wcześniej robiliśmy, wracamy tutaj do tego samotnego. Zobaczcie, on tutaj jest taki mało widoczny, ale jest. Robimy 2 narzuty, przebijamy się tutaj przez niego i przekładamy dokładnie tak samo. Musicie zrobić próbkę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. To się będzie tak ładnie zawijało i pamiętamy teraz, żeby przerobić znowu ten tutaj taki samotny, podwójny słupek, czyli 2 narzuty, bijamy się luźno i raz, i 2. I znowu zobaczcie, tu od razu widać, że to jest to oczko. Jeśli nie macie pewności, policzcie, które to jest. Oczywiście chodzi o to, żeby się wbić w 6, żeby z tyłu zostało 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. Po pewnym czasie już to przychodzi bardzo naturalnie, już nie trzeba tego liczyć. To wszystko po prostu widać.
I tu robimy sobie 5 słupków. 3, 4 i 5. I znowu powtarzamy to samo, czyli 2 narzuty. Przekładamy na 3 razy. I znowu 2 narzuty wybieramy ze środka najpierw. Przekładamy. Raz, 2, 3. 2 narzuty. Wybieramy ten z boku. Przekładamy. Raz, 2, 3. 2 narzuty. Szukamy tego malutkiego słupka. Przebijamy się tutaj przez niego. Przekładamy szydełko. Przekładamy włóczkę. Raz, 2, 3. Dzięki temu powstaje spiralka. I znowu 2 narzuty i ostatni tutaj część tego wzoru, czyli raz, 2, 3. I jestem już tutaj na końcu, wbijam się i przerabiam moje 5 słupków. Raz, 2, 3. I zobaczcie, no tego właśnie też, ja o tym bardzo zapominam, bo mówiłam Wam, że na końcu też robię ten półsłupek. Oczywiście zapomniałam o tym, chociaż ta krawędź mniej mi się zawijała niż ta, więc nie było jakiegoś wielkiego znaczenia, ale tak powinnam zrobić, że na końcu również zrobić tutaj sobie półsłupek nawijany. Zapomniałam, ale to wszystko zależy właśnie, jak Wam się to wszystko układa, bo u mnie ta strona wychodziła najgorzej, najbardziej się zwijała. Natomiast jeżeli ta się Wam będzie również tak zwijać, przez to, że ten wzór tak ciągnie, również możecie sobie zrobić tutaj półsłupek nawijany, tak jak ja tutaj w tym momencie. Tu też powinien być, ale już zapomniałam, a to jest próbka, więc jakoś tak mi wyleciało z głowy. I odwracamy i tak jak mówiłam, tutaj w tej rzędzie na lewej stronie cały czas robimy sobie zwykłe półsłupki. Oczywiście brzegi też sobie znaczcie, bo wtedy jest prościej. Tutaj zmieniamy kolejność wzoru, więc mogą się pomylić te oczka, które są ostatnie. Jeśli wzór jest dobrze obliczony, rozplanowany, to tak naprawdę też nie powinniśmy się tutaj mylić. Mam nadzieję, że dobrze Wam to wytłumaczyłam. Wydaje mi się, że wzór jest w miarę prosty do ogarnięcia. Po prostu trzeba się tylko skupić na dobrym rozplanowaniu pierwszego rzędu i wtedy już wszystko idzie bardzo prosto. Chcę jeszcze tutaj przerobić z Wami ten początkowy, żeby Wam jeszcze raz pokazać, jak to wygląda. Tu sobie przerobię półsłupkami. I ostatni półsłupek, oczko do góry i tak jak tutaj mówiłam, robię półsłupek nawijany. I nawet już widzicie, że ta krawędź jest tutaj łatwiejsza. I powtarzamy czynność, słuchajcie, tak do końca, do góry, czyli tak, 5 słupków, 3, 4, 5. Robimy ten nasz 2 narzuty, relief z podwójnym słupkiem. I znowu, zobaczcie, wybieramy środkową najpierw tutaj niteczkę, słupek. Raz, 2, 3. Następnie tą z lewej strony tutaj. Raz, 2, 3. I wracamy do samotnego słupka tutaj po prawej stronie, tego tutaj. Zaczepiamy tutaj szydełko. I też raz, 2 i 3. I znowu 2 narzuty. I zamykamy wzór ostatnim reliefem. I znowu 5 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5. 2 narzuty. Raz, 2, 3. 2 narzuty środkowe. Raz, 2, 3. 2 narzuty po lewej stronie. Raz, 2, 3. 2 narzuty po prawej stronie. Raz, 2, 3. 2 narzuty. Zamykamy nasz relief. I 5 słupków na końcu. Raz, 2, 3, 4 i 5. I słuchajcie, to jest tyle. Cały czas powtarzamy to samo.
Mam nadzieję, że proste, że Wam się spodoba ten wzór i że sobie coś przerobicie z niego. Możecie własny sweter zaplanować. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o tą próbkę, zobaczcie, u mnie te 10 oczek dało 5 cm, czyli ja planowałam sobie sweter tak naprawdę tutaj co 5 cm, plus jeszcze ta końcówka, która tutaj około 2,5 wynosi, tak? Tak by się zgadzało, że ten segment 1 5 oczek ma po 2,5 i ten po 2,5, czyli planując sweter, zróbcie tak, żeby po prostu zmieścić się w całych segmentach 10, 10 plus na końcu 5 i odpowiednio ilość dziesiątek tutaj będzie Wam zwiększała szerokość tego sweterka. Jeśli jeszcze chodzi o taką rzecz na dole, jak zaczniecie robić coraz większą już próbkę, nie próbka, sweter, to ona dół się troszeczkę zwija, tutaj tak zawija, no, wynika to z tego, że właśnie mamy taki wzór, dlatego ja na końcu przerabiam sobie ściągacz, który po prostu to wszystko nam ładnie wyprostowuje i niweluje. Jak przerobicie sobie już próbkę i zrobicie sobie odpowiednią długość sweterka, zatrzymujemy się pod pachą na prawej stronie. Czyli zobaczcie, tak wygląda mój panel. Ja osiągnęłam sobie tutaj wysokość 30 cm. Przerabiam sweterek, w tym momencie mam 30 cm. Dojdzie mi jeszcze ściągacz, który tam chyba jest około 7 cm i około 19 będzie jeszcze tutaj góra, więc planując ten sweterek, najpierw zaplanujcie, jaką wysokość chcecie do pachy. Wiadomo, że najlepiej to popatrzeć na sweterek, który już macie gotowy, mniej więcej ile zajmuje Wam od pachy tutaj do ramienia i wtedy możecie sobie odpowiednio dodać. Ja zawsze tutaj od tej części do tej części robię na około od 18 do 20 cm, mam taki przedział, więc jeżeli ja tutaj zrobię 18, tu 30, tu tam około 7, to będzie dla mnie odpowiednia wysokość sweterka. Wy również w ten sposób zaplanujcie. Jeżeli potrzebujecie dłuższy, po prostu zróbcie dłuższą tę część, może być też dłuższy ściągacz. Wszystko zależy od tego, co po prostu Wam się podoba. Możecie dowolnie modyfikować. Natomiast jeżeli jesteście tak jak ja już na etapie dodawania oczek na rękaw, zatrzymujemy się tutaj na prawej stronie i będziemy sobie dodawać rękawek. Jeśli chodzi o rękawek, to również musicie mniej więcej już zaplanować, jaką będzie miał długość. Po prostu przymierzcie już na siebie tą próbeczkę, sprawdźcie, ile ona Wam zajmuje od tego momentu i ile jeszcze chcecie tutaj osiągnąć. Ja robię ten sweterek bawełniany, więc nie do końca lubię bawełniane swetry, jak mają długie rękawy, bo one nie są też ciepłe, są na te takie cieplejsze dni, więc zawsze je podwijam, rękawy długie, dlatego często robię krótsze rękawy, żeby już ich nie podwijać. I u mnie ten rękaw ma około 34-35 cm, jest właśnie dla mnie odpowiedni. Nie robię tutaj wzorku, ponieważ uznałam, że będzie mi przeszkadzał. Jeżeli chcecie sobie dalej kontynuować ten wzór, musicie sobie tak odpowiednio wyliczyć liczbę oczek, żeby Wam się po prostu zgadzała ze wzorem. To się oczywiście da wyliczyć, ja już tego nie robię, bo nie lubię, jak na rękawach mam dosyć grubo, mi to po prostu przeszkadza. I również będziemy na końcu robić ściągacz od razu, żeby już po prostu mieć jak najmniej roboty. I również musicie uwzględnić, ile ten ściągacz będzie miał. U mnie na ściągacz 20 oczek, tym sposobem, co Wam pokażę, zajmuje 7 cm. Więc dodatkowo trzeba sobie doliczyć również część na ściągacz. Jeśli chodzi o obliczenie ilość oczek, to tak jak mówiłam, ja sugerowałam się troszeczkę tutaj tą szerokością, ponieważ tutaj robię zwykły wzór, tam i z powrotem słupki i półsłupki i tutaj te 5 półsłupków dawało mi 2,5 cm, więc odpowiednio sobie po prostu przemnożyłam i popatrzyłam, jak to wychodzi. I mi wyszło, że ja nabrałam sobie 70 oczek, czyli tak, 50 mam tutaj na ten wzór i 20 na ściągacz, więc nabieram 70 oczek łańcuszka. Wy oczywiście, jeżeli chcecie dłuższy, no to musicie sobie nabrać więcej tych oczek i popatrzeć, jak u Was się po prostu to będzie układało. Najlepiej to już do swetra, który macie, przerobiliście i że wiecie, że taka wysokość, długość rękawka będzie odpowiednia. Ta strona do dodania oczek będzie prostsza, bo po prostu zaczepiam sobie ostatnie tutaj oczko, żeby mi się łatwo liczyło ze wzoru. Następnie wykonuję tylko łańcuszek ze 70 oczek, czyli od tego momentu nabieram łańcuszek z odpowiednią liczbą oczek. U mnie to będzie 70. I mam nabrane 70 oczek. Teraz robię oczywiście jeszcze jedno oczko łańcuszka dodatkowe, to jest oczko brzegowe, którego nie wliczam do wzoru i przechodzę od razu do zrobienia ściągacza. Ściągacz będę robiła od razu, czyli tak naprawdę przez moje 20 oczek,
które Wam tutaj pokazywałam, od razu przechodzę już do tego wzoru. Będą to oczka ścisłe z narzutem, docelowo w tylną pętelkę, ale tutaj musimy przerobić pierwszy łańcuszek, więc wybieramy tylną pętelkę łańcuszka, czyli pomijam sobie tą część, odwracam, robię narzut, wbijam się tutaj szydełkiem, przekładam i przekładam od razu przez dwie. Pamiętajcie, że ta część dotyczy tylko ściągacza, czyli przerabiam tyle, ile zaplanowałam na ściągacz. Jeśli zaplanowaliście inną liczbę oczek, przeróbcie inną. Ja zaplanowałam 20, więc to będzie tak 2, 3, 4, 5, 6 i ja już ten ściągacz kilkakrotnie pokazywałam, więc może nie tłumaczę, ale widać, jak tutaj to się robi, czyli po prostu poprzeciągamy przez wszystkie pętelki, tylko na początku musimy zrobić ten narzut. I przerobię sobie 20 oczek i mam tym wzorem przerobione już 20. Przyda nam się znacznik, wbijcie sobie tutaj znacznik w to w 20 oczko, bądź Wasze, które sobie tutaj wybraliście, żeby Wam się po prostu wzorek nie mylił. Następnie, jak popatrzycie, przerabialiśmy prawą stronę, więc tutaj przerabiamy lewą stronę, więc w tej części musimy wykonać zwykłe półsłupki, czyli tutaj się wbijamy po prostu w tylną pętelkę i przerabiam moje oczka półsłupkami. I tutaj też staramy się je jeszcze raz sprawdzić, policzyć, czy jest dosłownie taka sama liczba, którą zaplanowaliśmy, o ile nie jest ważne w tym momencie, czy pogubiliście się o jedno oczko, czy o dwa, bo tutaj nie ma wpływu na wzoru, ale ważne jest też to, żeby tyle samo było na drugim rękawie, żeby jeden i drugi był takiej samej długości. I zobaczcie, ja przerabiam sobie również w tą moją tylną pętelkę zwykłe półsłupki. Dojdę sobie tutaj do tego znacznika i mam tu jeszcze dosłownie do przerobienia dwie pętelki, tylko zatrzymuję się, żeby Wam pokazać, że pętelka tutaj z tego pierwszego oczka, tutaj, zobaczcie, ona jest tu pod spodem taka wystająca, to jest również pętelka, którą musicie przerobić, ona jest z tego tutaj oczka, czyli wbijam się i przerabiam sobie również półsłupek, następnie odkręcam sobie tak tutaj nawet robótka, żeby po prostu być na tej stronie dalej z tymi moimi półsłupkami w ten sposób. I zobaczcie, miałam zaznaczone pierwsze oczko, jeżeli mi się liczba tutaj zgadza, już można ten marker tak naprawdę usunąć i przerobić sobie dalej. Dalej przerabiamy w taki sposób. Zobaczcie, jak będziecie przerabiać i łańcuszek będzie tak, to przekręćcie ten łańcuszek. Wbijamy się oczywiście w oczko tutaj od góry, patrzymy, gdzie jest to oczko i przerabiamy zwykłe półsłupki. O, w taki sposób. Oczywiście robimy te półsłupki do końca. Ja przerobię je do końca i pokażę Wam jeszcze z drugiej strony, jak dorobić łańcuszek. On będzie troszeczkę inaczej wyglądał, bo nie możemy zrobić samych oczek, tak jak tutaj, bo by była inna wysokość już tych naszych rękawków, więc dojdę do końca i zaraz Wam pokażę, jak zrobić z drugiej strony łańcuszek. I jestem już na drugim końcu, czyli zobaczcie, wpinam sobie znowu tutaj znacznik, ale tutaj przerobię taki pogrubiony trochę łańcuszek, żeby już przypominał wzorem do poprzedniego, żeby nie był taki po prostu pojedynczy, tylko już troszeczkę podwójny. Zaczynamy troszeczkę inaczej, czyli wbijamy się jeszcze raz w to same oczko, co było tutaj, czyli w to samo miejsce, przekładam włóczkę, zobaczcie, robię jedno oczko, mam dwie pętelki i robię drugie oczko. Będzie to tak imitowało nasz troszeczkę słupek, tylko teraz tak, gdzie będziemy się wbijać? Zobaczcie, tutaj powstało nam pierwsze oczko łańcuszka, które zrobiliśmy. Tu mamy taką troszeczkę imitację naszego półsłupka, natomiast my będziemy wybierać tutaj tą pętelkę i poprzednią taką z tyłu, ja zaraz złapię i Wam pokażę, zobaczcie. Mamy te takie pętelki, tą pierwszą i tutaj zaraz z tyłu. To będziemy traktować jako takie oczko dolne, czyli mamy tak dolne, pomiędzy i górne. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie, wbijam się to, co Wam pokazywałam, pętelkę, wybieram sobie tutaj z dołu też drugą pętelkę, przekładam przez włóczkę, mam dwie pętelki, robię jedno oczko
I właśnie to oczko to jest oczko, w które będziemy się wbijać. Następnie pobieram włóczkę i robię drugie. Czyli jak przytrzymam sobie, zobaczcie tutaj palcem, to już widzę, w które oczko mam się wbić. To jest moje górne, tu jest mój środek, a ja się wbijam, zaczynam od tej pętelki. Czyli tak, ta dolna pętelka, ta i szukam tutaj zaraz na dole, jest jeszcze jedna pętelka, tylko trzeba sobie ją tak wybrać. Przekładam szydełko przez te dwie pętelki, mam dwie, robię jedną pętelkę. Zobaczcie, że ta druga pętelka tworzy się tak naprawdę z tej włóczki tutaj. O, to, jak ja przełożę, to ta włóczka, która przełożyłam i ta tutaj, to będzie ta część, w którą ja się przebijam. Przytrzymuję sobie tutaj palcem i robię jeszcze raz. I znowu, zobaczcie, ta tutaj i ta poprzednia. Przekładam włóczkę, robię jedno oczko, tutaj pamiętajcie, żeby zrobić jedno, teraz mam dwie, przekładam przez dwie. To będzie nasz taki rządek właśnie tych naszych półsłupków, czyli raz i dwa. I znowu nie wkładam w to tutaj, tylko w tą poniżej, przebijam się przez dwie, raz i tak jakby na górze robię dwa. Jeśli mielibyście problem z robieniem takiego z łańcuszka, jest druga opcja, taka, żeby po prostu zrobić zwykłe oczka łańcuszka i doczepić sobie po prostu ten sznureczek z oczek łańcuszka w tym momencie. Jest to takie trochę bardziej, może nieskomplikowane, tylko tyle, że my musimy zrobić pewną ilość oczek łańcuszka, doczepić, dowiązać i dopiero od tego momentu przerabiać. Jest też taka opcja, natomiast mi jest wygodniej w ten sposób. Mam nadzieję, że Wam również. Jeśli wolicie na przykład przerabiać rękawy osobno, też możecie na przykład robić totalnie rękaw w ogóle osobno i po prostu zszyć sobie ze swetrem. Też jest taka opcja. Ja lubię, jak mam mało szwów, więc dlatego robię zawsze tak, żebym miała wygodniej. Tutaj się pomyliłam, niestety, muszę się wrócić. Właśnie to jest to, żeby się nie pomylić, tylko po prostu wbić się tutaj, przerobić raz i dopiero przerobić dwa. I znowu wbijam się przez dwie pętelki. Raz, przerobić raz i przerobić dwa. I ten wzorek przerabiam przez 50 oczek, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Mam przerobione 9, ponieważ na ściągacz znowu troszeczkę zmienię, żeby też był podobny do poprzedniego. Na razie przerobię tylko te 50 i pokażę Wam, jak na ściągacz. I mam przerobione już 50 oczek łańcuszka, czyli teraz przerabiać będę tą część na ściągacz. I tak jak mówiłam, u mnie ten ściągacz już od razu potrzebuje na niego narzut, więc przez 20 kolejnych oczek zrobimy troszeczkę inny łańcuszek. Zaznaczyłam sobie tutaj, żeby było łatwo liczyć. Robię narzut na szydełko i teraz zbijam się dosłownie w tym samym miejscu, co poprzedni raz, czyli tak. Ta część tutaj to jest nasz półsłupek. Ja natomiast pobieram tutaj te dwie niteczki, tak jak tutaj wcześniej Wam pokazywałam, czyli robię narzut, wbijam się tu i szukam tej drugiej, przekładam w ten sposób i przekładam teraz, robię narzut, przekładam przez dwie. Czyli mam zrobione pierwsze oczko. Jeszcze raz narzut. Tym razem te oczka są troszeczkę inaczej poukładane. W środku będziemy mieć tylko taką pętelkę, natomiast tak, to jest nasze górne oczko, to jest nasz środek i my znowu wbijamy się teraz w tą część. Czyli jeszcze raz się tutaj wbijam, oczywiście z narzutem. Przekładam przez to oczko, mam 3 pętelki, narzut i przez 3. Czyli tak, górne oczko zostaje, środkowa pętelka zostaje. My tutaj pobieramy dolne 2 pętelki, przekładamy przez nie, mamy 3, robimy narzut i przez 3. I w taki sposób wykonujemy te najbliższe 20 oczek, moje 20, Wasze tyle, ile tam sobie zaplanowaliście. Tylko pamiętajcie, żeby właśnie tutaj zrobić ten narzut. Bo dzięki temu właśnie ja już będę mogła przejść od razu do wzoru na ściągacz. Niestety tą część trzeba się troszeczkę pomęczyć. Wiem, że nie jest to wygodne, ale da radę. Ja zawsze sobie tutaj przytrzymuję, rozszerzam trochę, żeby mi się łatwiej wbijało. Wyszukuję te pętelki i przekładam. I tak zrobię sobie 20 i mam 20.
Oczywiście ten łańcuszek może się Wam wydawać troszeczkę luźniejszy, bo inaczej go przerabialiśmy. Tu tak troszeczkę widać różnicę, ale oczywiście po przerobieniu kilku rzędów to się już z powrotem unormuje. Można też po prostu starać się bardziej ścieśnięte te oczka robić, ale one tutaj no, są niewygodne, więc może faktycznie gdzieś tam wydawać się dłuższe, ale tym się nie przejmujcie. Mam 20. Robię oczko do góry i odwracam. Odwracam w ten sposób, że odwracane patrzymy, gdzie my tutaj jesteśmy. Mi się tu troszeczkę pozakręcało. O, w ten sposób. Musimy ułożyć tak robótkę, żebyście wiedzieli, gdzie jest nasza góra. Ja sobie tutaj odkręcam ten łańcuszek i już Wam pokazuję. O, doszłam do tego momentu, gdzie jest moja góra. Jesteśmy, zobaczcie, na prawej stronie, czyli w tym momencie ściągacz będzie wyglądał zawsze tak samo. Czy będziecie na prawej, czy będziecie na lewej. Wyszukujemy górnego oczka, czyli tu mamy taką pętelkę nie z oczka. Oczko mamy tutaj na górze. Zobaczcie. I robimy oczka ścisłe z narzutem, czyli narzut. Mijam się tylko w tą tylną pętelkę, przekładam przez nią i przez 2. I tak przerabiam cały czas, czyli tylna pętelka od góry i przez 2. Narzut, tylna, przez 2. I teraz mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na początek może być trudno właśnie odróżnić te pętelki, ale musicie po prostu patrzeć na oczko jakby z góry. W ten sposób. Popatrzeć sobie, że tu jest moja góra, tu ma mi zostać taki łańcuszek. I przerabiamy sobie tak do naszego 20 oczka. I teraz tak, ponieważ byłoby tutaj bardzo wysokie przejście z oczka ścisłego aż na słupek, mogłoby to powodować taką dziurkę i mogłoby to ładnie nie wyglądać, dlatego ja postanowiłam, że na tym przejściu, czyli tak po zrobieniu 20 oczka, w tym momencie znaczę sobie moje oczko na ściągacz, żebym wiedziała z powrotem, jak mam robić. Oczywiście z powrotem robimy dokładnie ten sam ściek, czyli w tym kolejnym oczku, kiedy już mamy tutaj ściek, zamiast słupka przerobię półsłupek z narzutem. Wyjątkowo zawsze na tej stronie prawej, gdzie jesteśmy, gdzie łączymy oczko ścisłe pomiędzy słupkiem, przerabiam jeden półsłupek z narzutem. Nie ma tego na lewej stronie, bo na lewej stronie mamy, jak będziemy wracać, półsłupek i oczko ścisłe, więc tu jest mała różnica, natomiast tu by była zbyt duża różnica wysokości, więc po prostu na tej prawej stronie zaczynam od półsłupka nawijanego i dalej przerabiam sobie moje zwykłe słupki już, czyli raz, tutaj 2. Oczywiście pamiętamy, żeby sobie policzyć, żeby nam się tutaj wszystko zgadzało. Już mamy przerobioną tą chyba najtrudniejszą, kolejną taką rzecz, jeśli chodzi o te rękawki. Ale też nie ma bólu, bo tak jak mówię, jeżeli nie lubicie robić takim sposobem, można rękawki po prostu zrobić osobno, doszyć. I zobaczcie, ja tutaj przerobię sobie do tego momentu i już rękaw przerobiony, czyli mam przerobione słupki, tutaj oczka ścisłe z narzutem. I zobaczcie, dochodzę już do mojego głównego wzoru, kontynuuję robienie tego wzoru, z tym, że tak, jeśli Wam sprawiało problem na początku tutaj, bo jak już zaczniecie przerabiać te kilka rzędów, to już nie ma tutaj odliczania do 5, ponieważ to się wszystko ze sobą łączy. Jeśli chcecie mieć pewność, że macie dosłownie w dobrym momencie wbite te 5 słupków, bo trzeba wiedzieć, w którym oczku się tutaj wbić, które jest ostatnie. Możecie sobie właśnie znaczyć ten słupek za każdym razem. Wtedy macie pewność, że dobrze się tutaj wbijacie. O, zobaczcie, tutaj niby są te oczka, ale trzeba wiedzieć, że to oczko jest tutaj ostatnia, czyli moje 5. słupek, tak? Raz, 2, 3, 4, 5. Jest to na pewno wygodniejsze, bo jeżeli byście się zaczęli robić tutaj słupek, to już no nie jest to ten wzór. Dlatego można, nie trzeba, w zależności od tego, jak bardzo jesteście zaawansowani i rozpoznajecie te oczka. Czyli tutaj wkraczamy już na nasz wzór. I teraz tak, oczywiście mamy już doczepiony też drugi rękawek, więc przy drugim rękawku tutaj znowu robię sobie rządek cały słupków
Pamiętam o tym przejściu, czyli w ostatnim oczku robię sobie półsłupek nawijany i tu przerabiam oczka ścisłe. Ja dojdę do tego momentu, jeszcze Wam to pokażę, natomiast przerobię całą tą część. Jeśli jeszcze, słuchajcie, chodzi o te panele, ponieważ robiąc pierwszy panel, to wiadomo, mamy prościej, natomiast pamiętajcie, że drugi panel też musi mieć tą samą wysokość zaczepienia rękawów, to jest logiczne oczywiście, ale jak to łatwo policzyć? Ja liczę sobie tutaj te rzędy na przykład ze słupkami. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i w ten sposób wiem, ile mam rzędów przerobić następnego panela, żeby była po prostu taka sama wysokość. No takie wiadomo logiczne, ale czasami człowiek się zastanawia, więc taka informacja może potrzebna, może nie. Ok, przerobię i jeszcze raz pokażę tam przy tym połączeniu. Jestem w tym miejscu, w którym mówiłam Wam a propos właśnie półsłupka nawijanego, nie słupka, tylko półsłupka, czyli w przedostatnim oczku od tego wzoru przerabiam sobie półsłupek nawijany. Dzięki temu ta różnica będzie troszeczkę mniejsza. No i wchodzimy tutaj na tą część znowu ściągacza i tutaj znowu patrzymy, gdzie mamy oczko z góry i przerabiamy sobie oczka ścisłe również z narzutem w tylną pętelkę. I tutaj do końca robię tak samo, z tym, że w ostatnim oczku przerabiam sobie całe oczko. Tutaj ważne, żebyście się właśnie nie pomylili z tymi oczkami, z tymi pętelkami. Patrzcie z góry na oczko. Ono się tam właśnie chowa do tyłu, ale mamy to oczko mieć taką tylną pętelkę. Dobra, ja przerobię sobie tutaj do końca i w ostatniej pętelce robię całe oczko. W ostatnim oczku robię 2 pętelki, o, w taki sposób. To samo oczywiście robię za każdym razem, gdy jestem na końcu, zarówno na jednym, jak i drugim rękawku. Robię oczko do góry, odwracam i teraz już znowu mamy prościej, patrzymy z góry i przerabiamy dalej to samo, czyli oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. I tak przerabiamy 20 oczek, u mnie jest to 20 i przerobię 20 i tutaj oczywiście po przerobieniu 20 oczka też wpinam sobie mój znacznik, żebym wiedziała, że musiała liczyć. I jesteśmy na lewej stronie, zgodnie z tym tutaj jak ja idę, więc na lewej stronie mamy zwykłe półsłupki, tak cały czas robimy, jak poprzedni, w całe oczko, więc tutaj mamy małe przejście, nic nie kombinujemy, przerabiamy sobie po prostu całą lewą stronę półsłupkami, znowu do momentu, aż dojdę do kolejnego mojego ściągacza, czyli zobaczcie, teraz w tym momencie przerabiam tył, tutaj cały czas tak samo, dochodzę do tego momentu, zmieniam wzór na ściągaczowy i znowu wzór ściągaczowy, na prawej stronie 1 półsłupek nawijany i rząd słupków. I tak naprawdę, jeśli zaplanowaliście również na rękawie ten wzorek, to dopiero od tego momentu, kiedy przerobicie tą lewą stronę i jesteście już na prawej, od 3. rzędu, czyli musimy przerobić 3. rząd, czyli tak naprawdę od 4. rzędu możecie zacząć robić ten rządek. Dokładnie to samo, jak pokazywałam Wam tutaj. Po prostu to musimy mieć te słupki, żeby je tutaj pozaczepiać, czyli 3 rzędy muszą być przerobione. Ja już tego nie pokazuję, tak jak mówiłam, wolę mieć płaskie rękawy. Jeśli macie tak jak ja, no to oczywiście tutaj przerabiacie sobie słupki, tu przerabiacie sobie wzorek, znowu słupki i wzorek na ściągacz. I tak, słuchajcie, tam i z powrotem, aż do samej góry. Oczywiście pilnujemy ilości rzędów zarówno tyle samo w jednym, jak i w drugim panelu. Natomiast ja, jak już przerobię ten drugi panel, pokażę Wam jeszcze, jak przerabiam sobie tą samą do końca, końcóweczkę na górze, żeby nie mieć na górze takiego brzydkiego wykończenia i żeby po prostu już sobie tutaj przygotować ten podkrój na szyjkę. Więc przerobię tą część i zaraz się z Wami połączę. No nie tak zaraz. Ja już skończyłam przerabiać sobie prawie cały rękaw i teraz ostatni rząd, jaki planujecie zrobić, czyli tak naprawdę rząd na prawej i na lewej stronie, czyli tak naprawdę 2 rzędy, prawy i lewy, jest dla mnie troszeczkę zmieniony, ponieważ ja nie robię tutaj już tego ściegu, żeby wiadomo nie przeszkadzało przy zszywaniu i żeby to ładnie wyglądało, czyli w tym momencie wydzielamy sobie w środku przestrzeń na dekot. I teraz tak, mamy tutaj wszędzie ładne oczka, więc możecie sobie porówno przeliczyć, żeby zarówno z jednej, jak i z drugiej strony zostało tyle samo i zostawić w środku
odpowiednią liczbę oczek. Jeśli chodzi o centymetry, to u mnie to jest około 27 cm. To wszystko zależy, jakie lubicie, duże dekolty, małe czy większe. Wiadomo, ważne, żeby ten dekolt przeszedł przez głowę. No i teraz tak, tutaj w momencie, gdzie już mam rękawek i tą część, gdzie była wzór, przerabiam zwykłymi słupkami. Natomiast w tym miejscu, gdzie mam już dekolt, czyli u mnie się zaczyna już w tym oczku, nie będę przerabiała słupków, tylko przerobię sobie półsłupki nawijane, czyli już po prostu troszeczkę niżej będzie ściek szedł, czyli zamiast słupków półsłupki nawijane i tylko w tym rzędzie, gdzie mam dekolt. U mnie to jest akurat w środku około chyba 54 oczek, więc te wszystkie tutaj moje oczka, które mam w środku na dekolt, przerabiam półsłupkami nawijanymi. W ten sposób i oczywiście kończę tutaj w ostatnim momencie, gdzie mam marker, czyli przerabiam ostatni półsłupek nawijany w miejscu, gdzie mam marker, natomiast dalszą część przerabiam zwykłymi tutaj słupkami. Czyli tylko ten środeczek zmieniamy, żeby obniżyć właśnie tutaj stan naszego swetra, żeby było lepiej przy szyjce. Przerabiam do końca ten wzór. I teraz jeszcze jeden raz, będzie jeszcze jeden rząd. Oczywiście trzymamy cały czas te znaczniki, ponieważ w ogóle one będą potrzebne przy zszywaniu, żebyśmy wiedzieli, dokąd zszyć, tak jak żeśmy sobie zaplanowali. Natomiast po skończeniu tego rządu z powrotem wracam na rząd lewy i znowu przerabiam ściek taki jak w rzędzie lewym, czyli tutaj na ściągacz, tutaj były zwykłe półsłupki i zatrzymam się tutaj przy znaczniku, żeby Wam pokazać, jak tutaj obniżam jeszcze ten stan. To dojdę do tego momentu i przerobiłam całą moją prawą stronę, prawy rękaw i znowu jestem na lewej. Na lewej, tak jak mówiłam, robię rząd półsłupków i jestem znowu w miejscu, gdzie mam mój dekolt. I teraz tak, w tym miejscu z kolei obniżamy stan, robiąc po prostu zwykłe oczka ścisłe, czyli wbijam się w całe oczko, przekładam i robię oczko ścisłe. I znowu tutaj zaznaczam sobie markerem, żebym wiedziała, gdzie jest mój dekolt. Natomiast tą przestrzeń po prostu przerabiamy zwykłymi oczkami ścisłymi w całe oczko. I znowu, gdy dojdziemy do drugiego końca, tam gdzie mam marker, robię ostatnie oczko i później z powrotem wracam już do mojego wzoru na lewej stronie, czyli półsłupków i ściągacz. I to, słuchajcie, byłoby na tyle, jeśli chodzi o górę. Ja jeszcze dojdę tutaj do końca i pokażę Wam jedną rzecz. Czyli zobaczcie, skończyliśmy. Zrobiliśmy sobie w środku tylko oczka ścisłe i tutaj z powrotem ściek, który był zawsze na lewej stronie, raz z ściągaczem. Natomiast tutaj w ostatnim oczku robimy oczywiście oczko ścisłe. Odcinamy sobie włóczka i tak jak widzicie, ja odcięłam sobie już, no może trochę za dużo, ale dłuższy sznureczek, ponieważ tym sznureczkiem będę zszywała tą krawędź. Oczywiście dwa panele robimy tak samo, ponieważ będziemy przykładać do siebie je tak na odwrót, lustrzanym odbiciem, więc jeżeli w drugim panelu również zostawicie sznureczek, to on wykorzystany będzie z drugiej strony do zszycia tej części. Więc ja polecam sobie zostawić, żeby już nie doczepiać. Natomiast teraz zajmiemy się jeszcze ostatnią rzeczą, czyli ściągaczem. Czyli ja będę zaczynała sobie od tej strony, tutaj żeby iść od prawej do lewej za każdym razem, czyli jeżeli ułożę sobie sweterek w ten sposób, mam tutaj górę, dół, zaczynamy od tego tutaj miejsca i tutaj doczepimy sobie włóczkę. Oczywiście jeśli chodzi o długość ściągacza, zależy od Was. Ja postanowiłam, że zrobię dokładnie taki sam jak na rękawach, czyli nabiorę 20 cm, 20 oczek. Szukamy sobie tutaj na początku pierwszego oczka. Będzie tutaj to moje pierwsze oczko. Zahaczam sobie szydełko i oczywiście doczepiam włóczkę, czyli robię pętelkę podstawową, przekładam tutaj przez i robię pierwsze oczko. Raz. To jest moje pierwsze oczko i tak jak mówiłam, mam nabrać 20, więc jeszcze 19. Czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mam 20. Oczywiście zaczynam od zrobienia jeszcze jednego, 21. To jest moje oczko brzegowe, nie wliczone do wzoru.
I wzór będziemy robić tak samo, czyli to jest dokładnie ten sam wzór, co tutaj na ściągaczu, z tym, że będziemy za każdym razem zaczepiać łańcuszek o 2 oczka, czyli po zrobieniu tego tutaj pierwszego, 2 kolejne nasze tutaj proste, ładne łańcuszki, puste, będą potrzebne do zaczepienia tego łańcuszka, ale najpierw musimy zejść na dół, czyli schodzimy w taki sposób, że odwracam łańcuszek, odliczam sobie moje drugie oczko tutaj, czyli mam się wbić w tą pętelkę, robię narzut, wbijam się w to drugie oczko, w drugą pętelkę, przekładam i robię oczko ścisłe z narzutem. Oczywiście warto sobie znaczyć ten brzeg, żebyście mieli pewność, że robicie do końca i nie pomijacie żadnego oczka. Tutaj jest dosłownie początek taki sam jak zawsze, czyli musimy na razie pracować na łańcuszku w tutaj tej pętelce takiej środkowej. Natomiast dalsza część wzoru oczywiście taka sama, czyli oczka ścisłe w tylną pętelkę. Ja tylko Wam pokażę właśnie sposób tutaj przyczepiania tego naszego ściągacza. Przerobię sobie tutaj do końca. I tutaj uwaga, pamiętajcie, że to pierwsze oczko, które zaczepiałam, trzęsienie, również jest moim ostatnim oczkiem, czyli mam jeszcze tutaj dosłownie 2, widzę jedną pętelkę i tą tutaj taką wystającą spod spodu również ta pętelka jest moim oczkiem, czyli tak naprawdę powinnam mieć właśnie 20 i mam w ten sposób przerobione. I zobaczcie, szukamy następnego wolnego oczka, czyli tu widać, że mieliśmy zaczepione, to jest wolne oczko, więc wkładam szydełko w to wolne oczko, przekładam włóczkę i przekładam przez to oczko na szydełko. To jest raz, jeszcze raz w kolejne oczko się wbijam, przekładam włóczkę i przekładam przez 2, czyli tu zaczepiliśmy o 2 oczka ścisłe, tak? Czyli te 2 oczka ścisłe służą do zaczepienia naszego łańcuszka, natomiast nie są wliczane do wzoru, czyli my nie przerabiamy tych oczek. I odwracając sobie teraz tutaj w tą stronę robótkę, oczywiście jeśli odwracacie w taki sposób, że macie w ten sposób, też nie ma znaczenia, ważne, żebyście robili sobie tak samo. Ja zazwyczaj robię tą niteczkę tutaj do środka, a jest mi tak wygodniej, czyli zobaczcie, raz, 2, tych 2 oczek łańcuszka nie przerabiamy, przerabiamy tylko te, które są tutaj we wzorze i nawet widać je ładnie, bo mamy o co zaczepić. I znowu narzut, wbijamy się tutaj pierwszą tylną pętelkę i przerabiamy oczka ścisłe z narzutem. I tak przerabiamy do końca. Oczywiście ostatnia pętelka to jest przerobienie w całe oczko tutaj. I znowu będziemy zaraz wracać i tak cały czas tam i z powrotem, z tym, że właśnie za każdym razem zaczepiamy ten łańcuszek o 2 oczka. Jeżeli zrobiliście sobie sweter bardzo szeroki, a dołem chcielibyście uzyskać ten ściągacz taki bardziej ciaśniejszy, ściągający, oczywiście można zaczepiać o 3 oczka. On wtedy właśnie bardziej nam zawęzi ten nasz sweterek, tak? Ściągnie go. To wszystko zależy właściwie od tego właśnie, jaki szeroki macie sweter i jak bardzo chcecie go sobie zawęzić. Niestety trzeba po prostu najpierw przerobić próbkę i sprawdzić, jakby to wyglądało, kilka rzędów i czy Wam właśnie odpowiada. Tak samo jeśli chodzi właśnie o długość ściągacza, również można przerobić najpierw kilka rzędów i sprawdzić. I tu jest moje ostatnie oczko. Przebijam się przez całe oczko do góry i odwracam. Będzie tu trochę odwracania, tak żeby się tutaj nie pomyliło, ale za każdym razem robimy dosłownie tak samo. Zobaczcie. I znowu tylna pętelka. Wyszukujemy te pętelki, oczywiście patrząc na oczko z góry, żeby się nie pomylić. Przerobię z Wami jeszcze tą część, żebyście mieli pewność, jak to tutaj wygląda. Jeśli robimy 2 takie same panele, to zawsze powinno wyjść nam tak samo. Jeśli wbijecie się w pierwszym oczku, jako tym nieparzystym, bo ja miałam 105, więc na końcu powinny mi zostać po prostu 2 oczka. Ja po prostu przerobię tą część i pokażę Wam, jak to u mnie na końcu wyszło. I zobaczcie, mam tutaj 2 oczka, widać.
Pamiętajcie, żeby nie zapomnieć tutaj tego oczka we wzorze. On czasami tak się chowa za tym tutaj ścisłym. Warto po prostu przeliczyć, jeżeli nie macie pewności, czy zahaczyliście to ostatnie oczko tutaj przed tym oczkiem ścisłym. Ok, i mamy. I znowu zobaczcie, robimy dokładnie to samo, czyli sprawdzamy 2 wolne oczka. Tu widzę, że jest zajęte, bo jest zaciągnięte, natomiast kolejnym wolnym oczkiem jest tutaj. Przeciągam, robię oczko ścisłe, raz i znowu kolejne 2. I tak jak mówię, jeżeli sweter jest bardzo szeroki, a chcecie mieć ściągający ściągacz, zahaczajcie o 3. Oczywiście wtedy może nie wyjść jakoś idealnie na końcu, nie ma to znaczenia. Robimy taki ściągacz po prostu na 2 panelach, tak jak wyjdzie. I znowu to samo, czyli patrzę, żeby się nie wbić w te 2 oczka, tylko tutaj w te kolejne. I tak robimy sobie do końca. Góra, dół, zaczepiając o 2 oczka. I ja już przerobię to i pokażę Wam, jak wychodzi to na końcu. I ja już przerobiłam sobie cały ściągacz góra, dół. On, tak jak widzicie, już ściągnął trochę sweterek na górze. I po zahaczeniu w 2 ostatnich oczkach, bądź w jednym, w zależności jak Wam wyszło, kończymy ostatni ściek na górze, odcinając łuczkę i oczywiście zostawiając sobie dłuższy kawałek do ścięcia. No i ja już mam zrobione 2 panele, ale Wy musicie zrobić drugi taki sam. I gdy już będziecie mieć 2 takie same panele, oczywiście układamy sobie prawą stroną tutaj do środeczka i zszywamy. Zszywamy sobie na początek rękawy, czyli zaczynamy od tego momentu, gdzie mamy sznureczek. Mamy tutaj ładne oczka łańcuszka, więc można je wykorzystać i po prostu ściegiem oczek ścisłych zrobić sobie ładny szew. Ja takie zszywanie mam już na kanale, mam osobny film poświęcony temu, więc już nie będę tego pokazywać. Nie chcę tutaj przedłużać już filmu, a często już mało kto dochodzi do końca chyba, więc nie chcę Was tutaj zniechęcać do długości filmu. Następnie oczywiście zszywamy sobie też drugą krawędź i po zszyciu takich krawędzi ostatecznie już zszywamy sobie tutaj ładnie boki. I znowu wykorzystam sobie sznureczek, który już tutaj został z jednej strony, zarówno z drugiej. Bo jak przyłożycie oczywiście 2 panele, to symetrycznie lustrzanym odbiciem będziecie mieć właśnie te sznureczki i również zszywamy sobie drugą część. Tu trzeba sobie ładnie pospinać, nie mamy tutaj ładnego łańcuszka, tylko na tej stronie tu nie, więc delikatnie jakoś igiełką bądź szydełkiem, tak jak lubicie, Wasza ulubiona metoda. No i sweterek będzie gotowy. Wy już widzieliście na początku filmu. Ja zabieram się za zszycie. Serdecznie Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca, że oglądacie i mam nadzieję, że przyda Wam się filmik i ktoś się pochwali, że sweterek zrobi. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.